Dziś będzie nieco o efektach atmosferycznych. Pewnie każdy, kto był kiedyś o poranku w lesie i widział te promienie słońca przecinające mgłę, poczuł w sobie żyłkę impresjonisty. A teraz czas coś z tym zrobić. Tak jak zawsze na początku zaznaczam delikatnie wszystkie główne elementy kompozycji. Przy wstępnym szkicowaniu ołówek trzymam nieco dalej, by kreska była swobodniejsza. Później, przy okazji detali i cieniowania, będę trzymał go bliżej zaostrzonej końcówki. O rysowaniu podobnego drzewa mówiłem dokładnie w poprzednim filmie, więc jeśli pojawią się problemy, można jeszcze na chwilę wrócić do wcześniejszych zajęć. Żeby jednak nadać naszemu kursowi nieco dynamiki, w każdym kolejnym filmie bazuję na tym, co pokazywałem wcześniej, wykorzystuję poznane już elementy i stopniowo dodaję nieco nowości. Duże drzewa usytuowałem w miarę równomiernie wzdłuż drogi, z której oglądamy całą scenę. Za przydrożnymi drzewami dodaję w tle nieco smuklejsze drzewa wyrastające z gęstych krzaków. Takie zróżnicowanie obiektów na poszczególnych planach pomoże nadać pracy przestrzeni. Wybieram punkt, z którego przeświecać będzie słońce i rysuję z niego wiele promienistych linii pomocniczych. Pod słońcem na powierzchni Ziemi zaznaczam drugi punkt z podobnymi liniami promienistymi. On pomoże mi wyznaczyć kierunki cieni drzew padających na drogę. Wycieram gumką chlebową wiele zróżnicowanych promieni słonecznych i przystępuję do cieniowania. Aby wydobyć silne światło, konary w pobliżu słońca cieniuję bardzo mocno, a kontury plam miękko rozprowadzam do białego, co wywołuje efekt prześwietlenia. Wewnątrz i w pobliżu promieni staram się cieniować liniami promienistymi wychodzącymi ze słońca. Na pocieniowanych fragmentach dodaję nieco drobniejszych promieni, wycierając ołówek gumką chlebową. Należy pamiętać, że promienie światła nie są płaskie, ale trójwymiarowe, dlatego warto to podkreślać, rysując promienie przechodzące za pniami czy konarami lub tylko częściowo przenikające przez formację liści. Aby w pracy widać było przestrzeń, wzmacniam jeszcze ciemne elementy pierwszych planów, a elementy drugoplanowe cieniuję już dużo jaśniej i z pominięciem drobniejszych detali. Użyłem tu w zasadzie jednolitej szarej plamy. Im dalej są kolejne elementy drugiego planu, tym delikatniej staram się je cieniować, tym bardziej staram się zmiękczać ich kontury. Przy łączeniu dalszych i bliższych planów krzakami muszę uważać, by nie zlać wszystkiego w jedną zbyt dużą i nudną plamę. Dlatego też kolejne, coraz bliższe plany krzaków zaznaczam stopniowo coraz mocniej i dodatkowo pozostawiam im nieregularne białe obwódki, które zaimitują światło błyszczące się na liściach. Oczywiście, tak jak w przypadku liści na drzewach, należy pamiętać o tworzeniu nieregularnych formacji, zaznaczaniu prześwitów czy pojedynczych listków. Na końcu jasne rozbłyski zmiękczam jeszcze gumką chlebową. Cienie na drodze zaznaczam najmocniej i najdokładniej tuż przy podstawach drzew. Dalej staram się rozprowadzać je coraz swobodniejszą i delikatniejszą kreską.
To podobnie jak w przypadku liści, na końcu używam gumki chlebowej dla zmiękczenia obrysów cieni. W następnych zajęciach powiem trochę o zastosowaniu perspektywy w przypadku rysowania krajobrazów. Jeśli ktoś się nie zajmował perspektywą, to nic, to będzie naprawdę proste i powinno każdemu łatwo przyjść. Jeżeli ktoś już teraz się nie może doczekać, no to zachęcam, żeby zerknął sobie na przynajmniej 2 pierwsze ćwiczenia z pierwszego cyklu o podstawach perspektywy. Zachęcam do subskrybowania i do zobaczenia wkrótce.